Każda wycieczka lub przygoda musi zacząć od planu. Dzisiaj spędzę noc w lesie. Kiedy chodzę po takim terenie jak dzisiaj, gdzie nie ma szlaków, to bardzo fajnym pomysłem jest właśnie taki patyk, drąg, laska, który robi to samo co kiki trekkingowe, kiedy chodzicie po szlaku górskim, czyli pozwala po prostu sprawdzać teren, przechodzić przez rzekę. To jest takim dodatkowym wsparciem. Kiedy idziesz przez las, czasem nie ma szlaku, na twojej drodze może stanąć rzeka. Szukamy najprostszego przejścia, czyli po czymś, a jeśli tego nie ma, to idziemy w bród w takim najbardziej dogodnym miejscu. Dzisiaj jest bardzo ciepło, więc nie ściągam butów, mógłbym sobie skaleczyć stopę, przechodząc, naciskając na jakiś kamień lub jakiś patyk. A dzisiaj jest ciepło, więc się tym nie martwię. W lesie zawsze jestem gościem, dlatego nie słucham głośnej muzyki, staram się wtopić w tło, ubieram się nawet w takie stonowane kolory, żeby po prostu mnie tutaj nikt nie widział, żebym był w tym lesie takim duchem. Chodzę sam i kontempluję przyrodę. Nie ma mnie tutaj, jestem gościem. Jedną z takich najważniejszych rzeczy, jeśli chodzi o przyrodę i dbanie o nią, to jest nieśmiecenie. Ja absolutnie nigdy nie śmiecę i staram się za każdym razem, wychodząc z lasu, zabrać także śmieci, które znajduję w lesie. I to jest to świetne miejsce do spędzenia dzisiaj nocy. Mamy 2 drzewa blisko siebie do zamontowania hamaka, mamy fajną ściółkę. Pokażę wam za chwilę, jak wygodnie i bezpiecznie dla ciebie i dla przyrody, czy dla mnie, dla przyrody spędzić noc. Jest wiele sposobów spędzenia nocy w terenie. Taki najbardziej popularny to oczywiście jest spanie na ziemi. Natomiast hamak jest dużo wygodniejszy. W hamaku zawsze śpi się dokładnie tak samo. I jeśli chodzi o wpływ na przyrodę, to mamy tylko 2 punkty wiązania. Jeśli wykorzystujemy taśmę, tak na przykład jak ja, to tam praktycznie nie zostają żadne ślady. A kluczowym elementem jest nieniszczenie ściółki, bo po jednej nocy w terenie, na ziemi jednak zostawiamy dużo więcej śladów. I bardzo fajnym pomysłem to jest zadaszenie w takiej formie tarpa, które chroni nas przed ewentualnym deszczem, czy nawet jakąś tam burzą. Zamontowanie czegoś takiego i noszenie ze sobą to jest żaden kłopot, to jest żadna waga, to jest tak naprawdę kilka kilogramów, a pozwala wam to spędzić noc praktycznie w każdym dowolnym terenie, oczywiście tam, gdzie biwakowanie jest dozwolone. Ja wybrałem specjalnie to miejsce, dlatego że mam taki naturalny stół. A jednym z takich kolejnych punktów, jak mniej wpływać na środowisko w bushcrafcie lub turystyce, to jest ostrożne obchodzenie się z ogniem, czyli palenie ogniska tylko w miejscach wyznaczonych. A jeśli nie ma takich miejsc, to na przykład korzystanie z tak zwanego epigazu, z butli gazowej. I ja właśnie mam taki stolik, gdzie będę mógł sobie spokojnie przygotować posiłek i jest to miejsce dopuszczone właśnie do korzystania z kuchenki gazowej.